Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi. Zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Elden Ring. Poradnik domaga jak grać. No i w ostatnim odcinku zdobyliśmy ten błyskamienny klucz do Akademii Railukari. Tutaj właśnie za mgłą jest ta akademia, ale na razie tam nie będziemy iść. Przyniosłem się kawałeczek dalej, mianowicie tutaj na tą wysepkę, dlatego że tutaj będzie kolejna zagadka, żeby znaleźć 3 mądre bestie. I myślę, że pójdziemy sobie tutaj, potem wrócimy tutaj, bo w tym miejscu jest kolejne miejsce łaski. Tutaj ostatnio walczyliśmy w tym kukułczym więzieniu i tutaj sobie przejdziemy tą część, pójdziemy tak i pójdziemy tutaj w to miejsce, dlatego że tutaj też jest bardzo fajna lokacja. No i potem myślę, że jakoś tutaj jeszcze zahaczymy, żeby to całe pozwiedzać i potem już centralnie do Akademii. Tak, myślę, że to będzie wykonane. A tymczasem właśnie wejdźmy sobie tutaj do pierwszego ogniska, pierwszego miejsca łaski, tak właściwie dzisiaj. Zmieniłem też sobie na tą falangę wielkiego ostrza, że mamy teraz 3 ostrza, a nie tam chyba 5 malutkich, tylko 3 duże. Zobaczymy, czy to będzie lepsze. Wydaje mi się, że powinno być, no bo jednak 3 duże ostrza niż 5 małych powinno to chyba być lepiej. Się okaże. No co ciekawe, te ostrza nie zniknęły, pomimo tego, że ja sobie odpocząłem. Dobrze wiedzieć. No, jedno gdzieś poleciało, nie wiem gdzie, no ale nic. Mamy tutaj właśnie tą wieżę zablokowaną i mamy właśnie znaleźć 3 mądre bestie. To zaczniemy sobie od tego, że no tutaj oczywiście też przeciwnicy będą, tacy sobie idą. Nie będziemy z nimi walczyć, nie ma to najmniejszego sensu. Pierwszą mądrą bestię znajdziemy od razu tutaj po prawo. Tutaj na dole się kryje. Także pierwsza mądra bestia zlokalizowana. Oczywiście mądre bestie to są żółwie. Idziemy dalej. I tutaj już widzicie, na drzewie się kryje druga. Także załatwiamy. Padła. I jeszcze jedna mądra bestia. Ta akurat nie będzie jakoś specjalnie ukryta, po prostu będzie tutaj na wprost. Tutaj jak ten ostatni umarlak stoi. No i mamy trzecią mądrą bestię. Oczywiście ja sobie je znalazłem wcześniej, żeby tutaj za dużo ich nie szukać. No ale myślę, że tak przyznam szczerze, troszeczkę się naszukałem. Ale nie jest to jakoś super skomplikowane. Także mamy to otworzone. No i pytanie, co będzie w tej wieży testu. To też jest dość ciekawa informacja. Na razie wchodzimy do góry. No i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Na pewno coś fajnego. Jeszcze oczywiście trzeba wejść do góry. Bo jakby inaczej. No i mamy skrzyneczkę. W skrzynce będzie, czyżby to był kolejny talizman. Kamień pamięci, dokładnie tak. Czyli, że będziemy mogli kolejne zaklęcie sobie dodatkowo przyswoić. Moim zdaniem bardzo fajnie. Potem tych zaklęć pewnie będziemy mieć coraz więcej, coraz będą silniejsze. Jak najbardziej. Szczególnie jak dojdziemy do samej tej akademii, to myślę, że tam naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Tymczasem tutaj możemy ruszać. Jak widzicie, jeszcze złamane schody do akademii. No tędy raczej byśmy się nie dostali. Możemy też iść tam, ale tam myślę, że już z tymi kałamarnicami dużo powalczyliśmy. Tam też nic ciekawego raczej być nie powinno. Więc po prostu pójdziemy sobie dalej, ominiemy sobie to wszystko. Żeby też nie tracić czasu, walka z jakimiś małymi przeciwnikami. O, myślę, że też to za ciekawe za bardzo nie jest. No, ewentualnie jakieś jaskinie, to tam potem sobie najwyżej nadrobimy. Jak coś by rzeczywiście nam zostało, to ja sobie potem to posprawdzam. I oczywiście też nocnych przeciwników też sobie potem nadrobimy. Ale to wszystko w swoim czasie. Na razie oczywiście lecimy przed siebie, nie zatrzymujemy się. Mamy kolejny punkt łaski. No i tam, gdzie ostatnio walczyliśmy, i stamtąd trzeba będzie troszeczkę też pozwiedzać, bo na pewno coś tutaj będzie. Jest na przykład wielkie złote drzewo. A przy wielkim złotym drzewie zazwyczaj jest ten awatar. Tylko pytanie, czy my się tam dostaniemy stąd, to szczerze nie pamiętam, zaraz zerkniemy. No tutaj niedaleko walczyliśmy z tym smokiem, pamiętacie? Co pilnował właśnie tego klucza. Tutaj też było to więzienie. Także myślę, że od lewej sobie zaczniemy. Zobaczymy, czy coś tam w ogóle będzie, bo tam też naprawdę niedaleko jaskinia była. Pamiętacie dobrze? Także zobaczymy, co tutaj będzie. Co nas tutaj czeka, czy w ogóle jakiekolwiek przejście będzie. No chyba powinno być do tego złotego drzewa, tak mi się wydaje. Powinniśmy się tutaj móc jakoś dostać. Sprawdzę z tej strony. A chyba i z drugiej byśmy przejechali. Chyba, że tutaj były te pierogi. Szopa Mściciela. O, rzeczywiście, tak. I tutaj była ta Szopa Mściciela, to tutaj możemy do złotego drzewa jakoś chyba podjechać. To tutaj rzeczywiście byliśmy, to ja zapomniałem, że jeszcze tutaj rzeczywiście byliśmy na tych pierogach przecież. Tutaj było tych bardzo dużo pierogów, ale zobaczcie, jaskinka jakaś jest, są te z meduzy, no to dobra. Czyli warto było jeszcze tutaj wrócić, na pewno.
To oczywiście ten posąg nam jaskinię pokaże. No jak się łatwo domyślić, no ona gdzieś tutaj będzie. Nawet medusy wskazują nam drogę. Potem tam spróbuję jeszcze do góry, do złotego drzewa podlecieć. Meduzy jak są niebieskie, to są przyjazne oczywiście. Atakować nas nie będą. Dobra, widzę, że tutaj jednak kawałek. Trzeba zejść. O, jeszcze jest kuleczka. Coś nowego, fajnego. Taniec miecza. No spoko. Dobra, nietoperze. Lecimy dalej. Nie będziemy się nimi przejmować. No i co? I będzie jaskinka. Rzeczywiście bardziej chyba katakumby. Będzie, tak mi się wydaje, że pełno pewnie chochlików, może szkielety. Czyli czego chcieć więcej? Zawsze jak się wchodzi do katakumb, to chyba to najważniejsze, nie? Katakumby u kresu drogi. Dobra. Ile mamy? 6 butelek. No, na spokojnie myślę. Nie musimy nawet odpoczywać, bo to jedno zaklęcie już zużyte. O, i są nasze... Wow, jaki ty masz zasięg. Dobra, wiecie co, to powtórzymy to. Jako, że to był początek jaskini. Niech on się zresetuje, niech nam się życie też zresetuje. Zaskoczył mnie mocno, nie spodziewałem się, że tak aż mocno naprawdę na nas będzie. No dawaj, no masz zasięg niezły tą pałą swoją. Ale dobra, styknie tego dobrego. Okej, mamy już mamy już dźwignię. No, przeżyliśmy, nie przeżyliśmy. Musiałbym to zobaczyć na powtórce, ale wydaje mi się, że ten hitbox chyba nie powinien siąść. No ale dobra, nieważne. Mieliśmy szybkie zaznajomienie z przeciwnikami i z, i z całą tą lokacją. Widać, że tu jest agresywnie na pewno. Dobra, jeden padł. No też może nie tak. O, teraz już lepiej, co? Jednak grając magiem trzeba mieć to na uwadze, że trzeba kurczę grać bezpiecznie, bo padamy jak muchy. Ale to samo tyczy się przeciwników, coś za coś. Gdzieś tam otworzyły się ciężkie drzwi, dobra. Aha, to będzie chyba ta lokacja z pełną ilością ukrytych przejść. Na przykład tutaj. Dokładnie tak. Przed tobą boss, spoko. Jeszcze mamy jednego chochlika. Jeszcze coś mamy, łuk runiczny, dobra. I jeszcze upiorna konwalia. Okej, skoro tak mówiłem, że przed nami boss, no to oczywiście idziemy. Żywica, oczywiście widać, że jest ukryte przejście. To było widać na pierwszy rzut oka, także idziemy jeszcze dalej. No, tutaj też oczywiście widać, bardzo mocno jest to ukryte. I tutaj zobaczcie, mamy już przejście. Także szybki bosik, aczkolwiek w tamto miejsce też pójdziemy tam dalej, bo tam na pewno też by coś było ciekawego. Weźmy sobie falangę. Mogłem to inaczej zrobić, wiem. Mogłem sobie wpierw użyć oczywiście. No tak, falanga zniknęła. A, to będzie ślimak. O nie, najgorzej. Ślimaków nie lubimy. No niestety szybko mnie tutaj załatwił. Nie spodziewałem się, że to będzie ślimak, ale dobra, posągiem Maryki możemy wrócić. Będziemy bliżej. Zaatakował nas tu rycerz Tygla. No ale dobra, daleko nie jesteśmy, to też nie ma tragedii. Muszę pamiętać o tym, że musimy użyć falangi. I od razu jak wejdziemy i od razu potem sobie zmienić na proce. Go to jest procy walnąć. Dobra, jest spoko. Dobra, ładnie. Tylko tutaj to jeszcze nie koniec, oczywiście. Jeszcze coś nam zaraz tu wyjdzie. A nie, jest ślimak już, dobra, to nieważne. To szybko poszło. A nie, ten ślimak oczywiście zniknie, ale tu jak on jest sam, to nie powinno być problemu. On sobie oczywiście kolejnego puszcza i zniknął, tak?
Dobra, bijemy go. Tutaj oczywiście bossem jest głównie ten ślimak, więc to na niego trzeba uważać. Fajnie, że ten coś się pogubił. To nie będę narzekał. Ała, no druga faza, oczywiście. No jeszcze mnie to trafiło, no bo jak nie inaczej. Dobra, zacznę go. Dobra, super, no i ślimak jeszcze raz, chodź, gdzie jesteś? Ślimak, ślimak, pokaż się. Tu jest, dobra. Bijemy go i powinien już paść, mam taką nadzieję. No nie gadaj, że nie zdążyliśmy. Ojejku, jednak bicie magiem tego ślimaka to jest ciekawa sprawa. Kurczę, jeden atak. Jeden atak, niestety. No dobra, ale wiedzieliśmy, na czym mniej więcej ta walka polega. Bo on wzywa sobie rycerzy tygla i samym bossem jest ten ślimaczek, guślarz. Dużo nie zabrakło, szkoda. No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Oczywiście. Nie wiem, czy nie przesadziłem. No na szczęście nie. Dobra, lecimy do ślimaka szybko. Gdzie on jest? Tam jest. Chodź tu, dawaj. Jeszcze raz. Nie zdążyliśmy. Dobra, wyleczmy się. Dobrze, że on taki jakiś niekumaty. No dobra, nie powiedziałem, że nie kumaty i nas akurat wtedy mocno walnął. Dobra, mamy go. No i teraz ten ślimaczek. No dawaj, pokaż się. Dobra, no i skończmy go. No i super. Za trzecim razem się udało. Trochę błyskamiennego czarodzieja. Może być. No, jak widzieliście, boss mógł być trochę trudny, bo tutaj dużo rycerzy tygla przyzywał. Oni oczywiście nie byli też jakoś specjalnie silni, ale no, trzeba było się tutaj na pewno natrudzić. Najważniejsze, że załatwione. No i zdecydowanie tego ślimaka... O, aż tak nas przeniosło. Nie no, jeszcze przejdziemy sobie tą jaskinię, bo tutaj jednej części nie zwiedzaliśmy. No i zdecydowanie tutaj trzeba z procy walić tego ślimaka, bo jednak obrażenia są nikłe normalną bronią. Ale dobra, myślę, że nie poszło tak źle. Jeszcze sobie przejdziemy przez główną lokację. Dobra, no i zobaczmy, co tutaj na dole będzie. Wtedy szliśmy tędy, a tutaj oczywiście też jest przejście, czyli coś tutaj musi być. Chociażby tutaj coś pokazuje. O, oczywiście, że ukryta ściana. Ała. Dobra, ja dzisiaj coś chyba za szybko gram. Czwarty raz się wywaliliśmy w tych katakumbach. No, bywa. Ale dobra, no nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Szczęście to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie ginąć. Dobra, to one more time. Jeden padł. O, ale mi tutaj namierzanie zrobiło psikusa, bo mnie obróciło w drugą stronę. Ale dobra, tych mamy. No to zróbmy to tak jak trzeba. Czyli po kolei, a nie tam gdzieś naprzód biegnijmy. No, zacznijmy od tego. Dobra, teraz ten. No, się tam wbiłem w 5, to się dziwić, że zginąłem, jak tak zbyt agresywnie zagrałem. No, teraz na spokojnie, prawda? Jednak nie ma się co śpieszyć. Kostur ogara, spoko. Coś tu jeszcze? Odłamek ludzkiej kości. No dobra. O, jeszcze tu kwiatuszek. Dobra, spoko. Idziemy dalej.
Co nas tu jeszcze czeka? No pewnie jacyś przeciwnicy. Dobra, ten pad. Tutaj pułapkę też uruchomiłem, ale nas na szczęście nie trafiła. I czekamy dalej. Gdzie są przeciwnicy? No na razie chyba nigdzie. I tutaj też mamy, widzicie, przejście. Jest skrzyneczka jakaś. No, pytanie za 100 punktów. Gdzie tu są przeciwnicy? No tu na pewno. No, odsuńmy się trochę. No tutaj widzę, że się napalił trochę. Co ty jesteś taki agresor, co? Gdzie on jest? Dobra, starczy tego dobrego. Dobra, odpalmy sobie na wszelki wypadek butelkę niesamowitego eliksiru. Czy jeszcze ktoś? Oczywiście. To za spokojnie było. Dobra, git. No i tutaj mamy jeszcze, hop, neczka, trochę żołnierzy z Railukari. Dobra, no i to chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o tą lokację. Także pięknie, możemy w takim razie wracać na początek katakumbów, myślę. Wyjdziemy sobie, pójdziemy pod to złote drzewo. Chociaż w sumie wiecie co, szybciej chyba będzie z szopem mściciela. Pójdziemy sobie pod złote drzewo, zobaczymy czy tam będzie kolejny awatar, wydaje mi się, że powinien być. No i będziemy jeszcze sobie dalej oczywiście zwiedzać. Pod złote drzewo zawsze warto spróbować dojechać. Prosty powód, są tam najczęściej nasiona, jest właśnie ten awatar, czyli też kolejny boss, który możemy zawalczyć. No, są te goście, a to ci przeciwnicy zazwyczaj zwiastują, że złote drzewo jest. A przy złotym drzewie zazwyczaj jest awatar, to zaraz się przekonamy wszystkiego. Czy to będzie rzeczywiście prawda, czy tam na górę wjedziemy. O, wydaje się, że tak. Dokładnie. Mamy awatara. I mamy też jeszcze tutaj, zobaczcie w ogóle. To może zaczniemy od tego. Tam może też być jakaś jeszcze jaskinia. Okej, to zaczniemy sobie od tego, bo to jest najbliżej. Tutaj też powinno być jakieś miejsce łaski, dokładnie. Dobra, super. Aha, i tutaj będzie nam potrzebna erudycja. Tu przyda się zbroja, tym bardziej zaoferuj gestykulowanie. Niech prowadzicie erudycja. Dokładnie. Czyli nic tutaj na razie nie zrobimy. Erudycja to dopiero zdecydowanie później. Ale okej, ale mamy miejsce łaski odkryte. Tam jeszcze sobie zaraz zobaczymy. Chyba jest jaskinia, tak mi się wydaje. O, tylko tych przeciwników może tu załatwmy, żeby nam nie przeszkadzali w walce. Tutaj jeszcze jeden będzie. Dobra, weźmy sobie falangę. Weźmy sobie również tak. Wstawmy proce. I lecimy. Aj, stałem za daleko. Z awatarem złotego drzewa jest naprawdę fajna walka. Bo on tych ataków nie ma jakoś specjalnie silnych tutaj. O, to jest jedyny atak, którego się musimy obawiać, czyli te kulki. A też jak jesteśmy magiem, to naprawdę łatwo to wszystko unikać. O, jeszcze raz. Powinno wystarczyć. Dokładnie. Kulki stworzył? Stworzył, dobra, to jeszcze przed tym uciekamy. A naprawdę, awatar tu tego drzewa bardzo jest przyjemny na magu. To trzeba przyznać, modra kryształowa łza i popękana kryształowa łza. Fajnie. Chociażby za te łzy. Pytanie, czy jest tutaj jeszcze jakieś może nasionko? Zazwyczaj są, ale chyba nie w tym momencie. To ja raczej... O, nie trafiłem go. Tutaj widzę, że chyba to będzie na tyle. Okej, no ale awatar do tego drzewa był. Tutaj dostaliśmy też popękane łzy. Ta modra może być ciekawa, bo może to być coś zwiększającego magnę. A to zawsze przy... O, jak weź, tak nie skacz. Zwiększającego manę.
Dobra, to zobaczmy jeszcze, czy tutaj nie ma jaskini. No i potem już możemy stąd spadać na dobrą sprawę. Będziemy kierować się w stronę takiego pewnego zamku, gdzie są bardzo irytujący przeciwnicy. Przynajmniej na wojowniku zawsze był z nimi problem. Na magu wydaje mi się, że może być jeszcze gorzej. Akurat jeśli o tych chodzi. Ale to ja okażę. Dobra, tu chyba nic nie ma, to jest po prostu jakaś mała lilia Triny i tyle. Dobra, to stąd sobie możemy wrócić do szopy, chyba będzie najbliżej. I z szopy już tutaj do tego więzienia, no i w drugą stronę będziemy całkowicie odbijać. Czyli to będzie, to tutaj mamy, dobra. To let's go. O, daleko na szczęście nie jest. No i tak, zmierzamy tam jeszcze do tych 3 takich dzwonnic. To też są w sumie ciekawą rzeczą. No w sumie zaraz tam będziemy. Nie wiem, czy aktualnie mamy jakiś taki klucz, żeby tutaj te dzwonnice aktywować, ale się sprawdzi. No, są też pieśni, to ta Syreno nietoperz, taki tutaj te pieśni daje. Okej, to ja myślałem, że może jakieś miejsce łaski, ale tu widzę po prostu, że jest bardzo dużo kalmarów. Zobaczcie, raz, 2, 3, 4, 5 tam jeszcze nawet widzę. No damy sobie spokój. Niech sobie śpią. No, zmieniła się też szybko pogoda. Tak bardzo nagle, ale to nic. Tutaj mamy ognisko. Odpocznijmy. No, pogoda nie za piękna, ale co zrobisz? Jeździć trzeba. Okej, no i co? Jedziemy sobie tędy. Tutaj mamy meduzy. No i tutaj gdzieś będzie ten obszar. Dobra. Już mniej więcej chyba trafimy. Tutaj będą też ci przeciwnicy, z którymi walczyliśmy w więzieniu, pamiętacie? W ostatnim odcinku będą te wielkie falangi ostrzy. Dużo mają życia ci przeciwnicy. Ale z jednym możemy jeszcze zawalczyć może. Okej, wybity z równowagi. O, jeszcze drzewo wywalił. W ogóle pięknie. No i dobijmy jeszcze go normalnie. No i fajnie. Dobra, oczywiście z wszystkimi nie będziemy walczyć, bo ich tutaj jest bardzo dużo. A też walka jednak trochę zajmuje z tymi większymi przeciwnikami. Tutaj się powinien jeden pojawić, z którym powinniśmy chyba zawalczyć, bo on będzie nam przeszkadzał. Dokładnie. Oho, sobie zrobił miecze też. No to było fajne, fajna zagrywka z jego strony, to trzeba mu przyznać. Ale to nic. Ała, dobra, może troszkę jednak lepiej to zagrać. No masakra, ale mnie porobił. No trochę ciężki tutaj był obszar do tej walki. No, bywa. Tak czułem, że coś, że będzie ciężko, jak już byliśmy tak naprawdę w połowie. Czułem, że tutaj taki jestem mocno przyblokowany. No nic. Dodamy sobie z nim spokój, wiecie? Weźmiemy tylko duszę. Pojedziemy dalej. Walka z nim tak naprawdę nie jest tutaj konieczna. No, tutaj będzie naprawdę sporo. Oni się odradzają też. A chyba, że spróbujemy jeszcze raz. Żeby nie było tak, że mnie jakiś przeciwnik pokonał i potem go nie pokonaliśmy z powrotem. To już niech będzie.
Dobra. Dobra, no. Teraz poszło zdecydowanie lepiej. Już bez zabawy, bez niczego, tylko po prostu atak. I dobrze, i tutaj mamy właśnie te dzwonnice, jak widzicie. Są 4 sztuki, a właściwie to 3, no bo przy 4 będzie po prostu ognisko, chociaż chyba też będzie wejście. Okej, czy to po prostu 4 sztuki? Zaczniemy sobie od tej. Może co jest tutaj najbliżej, tak po prostu. Jeszcze sprawdzę sobie, jak to wygląda, czy możemy sobie na przykład level upa dać. Możemy, no to przydałoby się 49. Okej. I zobaczymy, w które miejsce nas to przeniesie. A nie, to jest skrzyneczka, czyli nic nas nie przeniesie. Czyli dobrze pamiętam, że były 3. I to będzie właśnie klucz nasyconego miecza. No i dzięki temu kluczowi możemy się dostawać w bardzo ciekawe miejsca. Zaczniemy sobie chyba odtąd. Przed tobą to dopiero początek, swoją drogą przed tobą ptak. Okej, czyli to jest to miejsce, w którym chcemy iść. No tutaj, wbrew pozorom, to nam powiedziała ta podpowiedź bardzo dużo, dlatego że przed tobą początek to jest bardzo dobre określenie, dlatego że to miejsce zaprowadzi nas do pierwszej lokacji. Pierwszej lokacji, w którym walczyliśmy z takim postrzywanym właśnie jednym. Pamiętacie? O, to jest nawet tego. Nawet tu jest, nawet teraz to jest na mapie, tutaj się rozgrywał początek gry, no i to jest nawet właśnie na mapce pokazane, jak to wygląda. Że możemy tutaj jak najbardziej się udać. Mamy jeszcze młodego motyla. Co? Nie traćmy czasu, wbijajmy się. Tutaj będzie ten postrzywany. O, stoi sobie już. Oj, nie ten cios chciałem w ogóle naszykować. Głupio by było na tym przeciwniku teraz zginąć. Ale jest taka szansa. No trochę głupio tą walkę zacząłem. Dobra, ale ciśniemy go. No przewaga zasięgu tutaj była znacząca i okrutna dla niego. Ozdobny, prosty miecz i złototarcza. No, początek nie był zadowalający, ale finalnie weszło na nasze. Łatwo pokonany. Wystarczyło tak naprawdę na tym przeciwniku, na magu, robić przewroty w tył. Myślę, że spoko. Naprawdę nie ma co narzekać. I wchodzimy sobie tutaj właśnie do tej początkowej lokacji, bo tutaj będą, co ciekawe, teraz zupełnie inne rzeczy. Przede wszystkim jeden bardzo istotny element. Chyba tutaj na górze. Tutaj po prawo będziemy mieć takie drzwi, które wcześniej były zamknięte. Tutaj będziemy mieli pewne prochy. Król burzowych jastrzębi, który podobno jest w ogóle całkiem dobrym prochem. Ja z niego nigdy nie za bardzo nie korzystałem, ale podobno jest całkiem sympatyczny. Tu jeszcze sobie wejdziemy. Tutaj jeszcze jest dench burzowy jastrząb. No, to są bardzo dwa podobne prochy do siebie. Ale jeden z tych dwóch jest istotny. Dlatego, że teraz jak się przeniesiemy tutaj, to było taki pewien NPC, która mogła nam też pomóc w walce z Godrykiem. Ja teraz nie pamiętam jej imienia, ale zaraz do niej właśnie podejdziemy. Ona, z tego co kojarzę, powinna sobie stać... Okej, a porozmawiamy pierw z nim. Możemy o tym z nim pogadać, o tej modlitwie. No dobra, nic ciekawego nam za bardzo o tym nie powiedział. My nie traćmy czasu, idźmy dalej. Aha, nie ma jej tutaj, to może ona być jeszcze w innym miejscu. Tu taka z opaską na głowie ona była. Może tutaj sobie stoi, chyba że ona gdzieś poszła i teraz nie będzie dostępna. A nie, no ten jeszcze jest.
a tamtej nie ma. Dobra, to możliwe, że potem po jakimś tam wydarzeniu fabularnym to będzie dopiero dostępne. Dobrze, to nieważne. To najważniejsze, że tego jastrzębia zebraliśmy. Możemy iść dalej. Teraz byliśmy tutaj na 4 dzwonnicach. I powiem wam szczerze, że tutaj już nic ciekawego nie będzie, bo więcej kluczy nie mamy. Ale możemy udać się tutaj. I tutaj sobie dalej przejść do mapki. I tak też zrobimy. Tutaj w ogóle powinna być też gdzieś w okolicy karawana kolejna, która będzie sobie jechać. Także my też tam z chęcią ją byśmy przejęli. Jak się tylko pojawi. Tak mi się wydaje, że ona gdzieś stąd wyjeżdżała. Tymczasem jedźmy dalej. Tam na górze są te 4 dzwonnice, no to może tutaj po lewo jeszcze coś będzie małego. Są na pewno rycerze. I jest też karawana oczywiście. Dobra, jest też taki rycerzyk. Dobra, ładnie. No i super. No i mamy go tak naprawdę załatwionego. To już nic nie pokaże. A, nic nie pokaże, jeszcze mnie walnął, co? No padnij, że wreszcie się blokuje tą tarczą, dobrze. Ale to nic, nie zmienia. Dobra. I mamy tutaj kolejną karawanę. Oczywiście lecimy na nią, trzeba ją zatrzymać. Pierw załatwmy sobie tych wszystkich z tyłu przeciwników, no a potem będziemy się martwić. Zacznijmy od magów. Oni będą najgorsi. Jak widzicie, duża ekipa idzie. Naprawdę dużo tutaj przeciwników do tej karawany się zebrało. Ale to nic, załatwimy wszystkich. Jeszcze jeden z pochodnią. Dobra. No i już koniec praktycznie. Jeszcze tam piesek na końcu. Tego pieska byśmy chcieli w miarę szybko wyeliminować. Dobra, mamy to. Dobra. Jeszcze paru ich tam jest. No i zaraz to karawany, zobaczymy co tam skrywa. No, trochę się z many wypruliśmy, ale najważniejsze, że koniec, jeszcze 2 olbrzymy. Tylko zostały. A, weźmy falangę, będzie szybciej. A, też trochę many kosztuje, ale tutaj powinien nam się zaraz buteleczki uzupełnić po zabiciu ich. Ale nawet się nie zatrzymujecie? No właśnie, wypadałoby się w końcu zatrzymać. Dobra, dobijmy już tych normalnie. Dobra, padł. A jeszcze jeden. A i mamy go. O, jeszcze przeżyłeś. O, to akurat idealnie. Wszystkie miksturki padły u mnie, ale załatwiona karawana. Dobra, to otwórzmy. Ale mamy ciekawego. Miecz karyjskiego rycerza i to może być nawet spoko. Zamiast tego miecza. Tylko co 10 siły. A, to tak 3 po 3 mi pasuje. Ale nic, możemy pojechać sobie tutaj, sprawdzić czy coś tutaj jeszcze jest. Pewno jest jakiś obóz przeciwników. To trzeba będzie tam przejść. Jedyny minus, nie mamy za bardzo już miksturek, więc liczę na to, że zaraz nam się jakaś tutaj napełni. Aha, widzę, że tutaj też jacyś magowie. Widzę, że też rycerz cebula. O jejku.
Ale tam ktoś nas strzela z góry. Też nie fajnie. Dobra. Czy za zabicie tego dacie nam już może... Nie, nie dacie. No dobra. To jest trochę problematyczne, szczególnie, że ten w nas strzela ciągle. Kluczy, błyskamień. Wiecie co, ja sobie sprawdzę szybko, czy nie mamy czegoś w ekwipunku, co nam weźmie, stopniowo przywraca PS, odłamki gwiazd. No dobra, no jak ktoś tam daje. Sobie patrzę, czy coś fajnego mamy. O, tak chyba nic ciekawego. Chyba nie. No dobra, no nic, to może chociaż to się przyda, to coś nam tam przywróciło. Ja sobie teraz, wiecie, polecę tego maga załatwić, bo on nas będzie irytował tutaj zdecydowanie. Rycerza cebulę sobie zostawimy na sam koniec. Dobra. To jeszcze jakiś wariacik sobie stoi. O, na tego zejdziemy z konia, będzie łatwiej. Okej, to nie było w planach. Ojejku, to też nie. No, dobra. Czyli może jednak lepiej było przyjść tutaj mając buteleczki. Ale to nic. Nie jest tam daleko. Na szczęście. Tyle dobrego. A aura się zdecydowanie zmieniła. No jednak tutaj ta karawana nam wytrąciła bardzo, bardzo dużo tych punktów. Ale zaraz się tam na górę przebijemy. I nie powinno być problemów wtedy. No i w ogóle chłopaki sobie coś tam zbierają. Nie będziemy im przeszkadzać. No my chcemy do góry sobie przejść, także wymienimy się. Karawana oczywiście dalej idzie, no musi być w ruchu cały czas. No, chcemy tam do góry wejść, to też ich jakoś tutaj ominiemy. Wszystkich przeciwników. O, tylko z tymi sobie tak naprawdę zawalczymy i z tym cebulaczkiem. Dobra, mamy go. Super. Kto tam jeszcze został? Ty zostałeś. A jak jeszcze tutaj, żeby nas nie zaskoczył. Dobra, ładnie. Teraz tak, zejdźmy sobie z konia. Użyjmy sobie tego. I lecimy z nim. Oj, to był twój błąd, że sobie chciałeś coś tam na miecz nałożyć. Ostatnio ci to pomogło, ale nie teraz. I jeszcze ty. Dobra, zemsta się dokonała. No i jeszcze rycerz cebula. Cebulowy. Dyniogłowy on się nazywa. Ale no jak dla mnie to jest cebula. No może i nie, ale też dyni nie przypomina. Na pewno. Dobra, raz trafione. Drugi raz trafione. Dobra. No i okej, to już mieczem wykończony. Kamień sanktuarium, no okej.
Jak to jeszcze wygląda? No tu może coś być w sumie. Możemy pojechać. Są na pewno meduzy. A są też ci. Będziemy tracić czasu, tylko sobie właśnie przejedziemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Aha, czy my tutaj się będziemy zbliżać do dzwonnicy, tak? Dobra, tam możemy wrócić. Nic tu już się nie wydarzy. Ten jedynie będzie nas ścigał, ale sobie też teraz powinien dać spokój. A dobra, a my możemy w tym czasie pojechać kompletnie w drugą stronę. A i super. Dobra, no to bardzo dużą część mamy tak naprawdę lokacji tutaj zwiedzoną. I możemy udać się jeszcze dalej. O, tam nas czeka wycieczka na pewno spora. Tam też się będzie działo. Ale właśnie w stronę tego zamku będziemy też zmierzać. Tutaj jeszcze oczywiście przed tym zamkiem coś na pewno będzie. A tutaj po samym jeziorze już myślę, że mało się będziemy poruszać. Wszystko już chyba ciekawsze zwiedziliśmy. Jest kolejne miejsce łaski. I to chyba będzie też szansa na kolejny level up, na 50 level. Jeśli chodzi o inteligencję oczywiście. Także zapowiada się spoko. To zobaczmy rozwój postaci. Ile tam zabrakło? Niewiele. Dobra, to... No nic, przejedźmy z nadzieją, że tutaj coś się znajdą, jacyś przeciwnicy. A, wydaje mi się, że będą na pewno. Na pewno też jest mapka. Mapa zachodniej Lurni. Tak to wygląda. Tutaj obszar nie za duży, tutaj jeszcze ewentualnie można przejść, no ale generalnie to nas teraz będzie interesowało. Aczkolwiek jest to bardzo, bardzo duży, no może nie bardzo, bardzo duży obszar, ale troszeczkę jest tam na pewno do pozwiedzania. Jest tam też ciekawy przeciwnik jeden, bardzo istotnie NPC przede wszystkim. Ja widzę, że magowie. I to znikający. To jest chyba największy problem, bo tam, że magowie to tam kij. To, że oni znikają. Takie tam ruinki. O, tu jest nawet jakiś gość, co coś będzie mówił. Ach, Lee, przebacz mi, te królewskie włości zostały nam powierzone, ale nie mieliśmy żadnych szans. O. Niestety, no cóż mogę powiedzieć. Tak to jest w tym świecie, nie wszystko idzie po maśle. Czasem my idziemy sobie dalej. Kolejny mag. Kolejny. Jeszcze tu jeden powinien być. No, gdzie ty jesteś? O, dobra. To była jeszcze niewidzialna ściana, którą przebiliśmy. A tam zaraz sobie też wrócimy. Chciałem zobaczyć, czy czegoś jeszcze tutaj nie będzie, ale to już chyba spokój. Tutaj też zaraz od razu poznamy, kto to jest ten Lee, o którym mówił. No to ewentualnie jeszcze można wejść. Coś może być. Oprawiony kryształowy pączek. Spoko. Spoko, spoko. No i tutaj mamy miejsce łaski. Teraz już powinniśmy chyba mieć odpowiednią ilość. Żeby sobie tutaj postać rozwinąć. Dokładnie, inteligencja na 50. Super, to jest bardzo dużo w tym momencie. No i mamy też jakiegoś NPC, to jest ten cały Lee, o którym tam mówili, czy tam Jill. Także porozmawiajmy z nim oczywiście. Well, look at you. We don't receive many visitors. I presume you are tarnished? What brings you here? Oh, pardon me. It's hardly my place to ask, is it? I am E.G., a blacksmith who once served the Carian royals. An old codger who refuses to retire his rusty hammer. So here I am, still quietly plying my trade on this spot. Perhaps you'd like a display? These bones are old.
No i dobra, możemy zobaczyć, co można kupić u niego. O, ma tutaj ponure kamienie kowalskie i możemy coś wzmocnić. No, tylko miecz u niego niestety wzmocnimy. No bo naszą różdżkę się nie uda wzmocnić w żaden sposób. No, na razie jest bardzo potężna, więc też nie ma co jej wzmacniać. No, ewentualnie ten mieczyk podstawowy, ale też nie potrzeba. Dobra, możemy jeszcze powiedzieć, może proszę uważaj. Oh, watch out there. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large compared to you, Tarnish. You don't know how hard it is not to break anything while I work. Okay, co jeszcze powiesz? Brave Tarnished. A word of warning, if you please. This territory once belonged to the Carian royal family. Their manor lies not far beyond. When the Raya Lucari Academy turned on the Carians, the Knights of the Cuckoo descended on this tract. After leveling it, they carried on to the manor. The Carians were taken off guard, but their strength had not waned, and they repelled the Knights' onslaught by conjuring an enchanted snare that remains potent to this day. That is why I say, Tarnished, don't go near the manor unless you wish to lie with the corpses of the heedless Knights of the Cuckoo. I możemy oczywiście z nim jeszcze pogadać o Radzie i że wysłał mnie Blade. Blythe actually did that. Did he? Quite a rare occurrence for such a guarded soul as he. Perhaps he sensed something unusual about you. At any rate, if you're friendly with Blythe, I've something else that might suit you. Okay, jeszcze możemy z nim porozmawiać o Radzie. I've explained the peril of the enchanted snare that remains at the Royal Carian Manor. Whatever you do, brave Tarnished, stay away from that death trap. Okej, chyba nic więcej się nie dowiemy. Także możemy się oddalić, no i właściwie ostrzega nas przed tą posiadłością, którą no jesteśmy już tak naprawdę bardzo blisko. No, że jest tam jakaś pułapka, no właśnie zaczęła już działać, to bardzo szybko, co? Leci magiczna pułapka, ale my pójdziemy sobie na lewo od niej na razie. No, na lewo od tej posiadłości, bo może coś jeszcze tutaj będzie. Może jakaś jaskinia, kto wie. No nie do tyle jaskinia, co złote runy i pełno szczurów. Dobra, pozbierajmy co się da i spadajmy stąd. Już nie będziemy aż tak drobiazgowi. Złote runy oczywiście się przydają do ulepszeń, ale nie aż tak bardzo. Level mamy i tak naprawdę dość porządny. Uważam, że 50 inteligencji robi wrażenie. Ale dobra. Na razie uciekam przed tą pułapką. Jak widzicie, nie jest to specjalnie wymyślna pułapka, któryśmy się czasem nie zmęczyli. Po prostu wystarczy od czasu do czasu dawać w prawo bądź też w lewo. I zaraz będziemy przy drzwiach. No i jesteśmy przy tej karyjskiej posiadłości, gdzie wygląda to dość ciekawie. Na koniu nie możemy wejść, tylko pieszo. I myślę, że od tego właśnie zaczniemy sobie następny odcinek, że pozwiedzamy sobie tą karyjską posiadłość. Jest ona, no tak w miarę spora, na pewno trochę czasu nam tam zajmie. I nie tyle sama ona, chociaż też jest spora, co tam dalej będzie. Bardzo ciekawe, będą tam 3 wieże, których poznamy, no najciekawszą, myślę, jedną z ciekawszych NPC, chyba najbardziej lubianą też przez wszystkich graczy. Ja też ją bardzo lubię, jest też z nią związane najlepsze zakończenie w grze. Także to sobie prawdopodobnie sprawdzimy już w następnym odcinku. Także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie. Hej!